Kiedy praca zamienia się w zwykłe posłuszeństwo, tracimy nie tylko czas, ale także samą istotę naszego bytu. Dawniej praca była jedynie sposobem na przetrwanie. Była związana z naturą, podstawowymi impulsami, bezpośrednią potrzebą i działającymi rękami. Polowanie, zbieranie, budowanie. A gdy zadanie zostało ukończone, po prostu odpoczynek. Nie dlatego, że było w tym jakieś zasługi, ale dlatego, że tak się żyło. Z czasem wszystko się zmieniło. Nadejście rewolucji przemysłowej przyniosło nie tylko maszyny, ale także zasiało nowy sposób myślenia. Czas przestał być czymś, co po prostu mijało. Stał się przedmiotem negocjacji, towarem. Pracownicy z kolei przestali być po prostu ludźmi wykonującymi zadania. Stali się trybami wielkiego systemu, odmierzanymi, monitorowanymi, optymalizowanymi. To w tym świecie pojawia się Nietzsche, świecie opanowanym przez nieustanne dążenie do porządku, bezcelowej produktywności, skrajnej kontroli. Dostrzegł on z przenikliwością, jak szybko ludzie oddalali się od samych siebie. Nietzsche w Tako, Rzecze Zaratustra, napisał: praca jest hańbą, ponieważ istnienie nie ma wartości, gdy to, czego się szuka, nie ma wartości. Zauważył, że stopniowo praca przestała być tworzeniem, a stała się zwykłym dostosowywaniem się. Jednostka została zastąpiona przez funkcję, a prawie nikt tego nie zauważył. Nietzsche nie miał tolerancji dla tego rodzaju uległości. Dla niego życie w ślepym posłuszeństwie i zadowalanie się cudzą definicją dobrego życia było niczym innym jak powolnym unicestwianiem duszy. W którym momencie nasza dusza zaczęła się gubić, gdy nikt nie zwracał uwagi. Kiedy rezygnujesz z możliwości wyboru swojej pracy, kiedy oddajesz swoją wolę rutynie, tracisz nie tylko wolność. Tracisz również zdolność kwestionowania motywów stojących za twoimi działaniami. Zaczęliśmy nazywać to odpowiedzialnością, cnotą, dyscypliną. Ale dla niczego istniała tam mroczna strona, rodzaj cichej, często nieświadomej kapitulacji, w której wymienia się chaos i nieprzewidywalność wolności na przewidywalny komfort struktur. Tak narodził się pracocholik. To nie tylko ktoś, kto pracuje za dużo, ale osoba, której tożsamość miesza się z samą produktywnością, która czuje wartość tylko będąc wciąż zajętą i nie wie już, kim jest poza środowiskiem pracy. Czy to brzmi znajomo? Dziś nie pracujemy już dlatego, że trzeba, ale dlatego, że przekonano nas, że praca nadaje życiu sens. Zajęcie stało się synonimem ważności, a odpoczynek zaczął nieść ze sobą poczucie winy jako towarzysza. A prawdziwe pytanie brzmi: ile godzin spędzasz na czymś, czego, jeśli masz być szczery, nawet nie potrafisz uzasadnić samemu sobie? I w pewnym momencie przestaliśmy się pytać, czy to naprawdę ma dla mnie sens? Nietzsche mówił, że jeśli nie potrafisz na to odpowiedzieć, już masz kłopoty. To znak, że zacząłeś się gubić, pozwalając, by świat dyktował twoje wartości, zamiast tworzyć je samemu. Nigdy nie był wrogiem pracy samej w sobie. To, co pogardzał, to fakt, że przestaliśmy o tym myśleć. Jak oddajemy nasze dni firmom, stanowiskom i zadaniom, które okazują się puste, gdy zatrzymujemy się, by odetchnąć. Dla niczego życie w ten sposób oznaczało poddanie się, nie życie w pełni. Dlatego zaproponował coś radykalnego. Nie ograniczaj się do kwestionowania swojej pracy. Kwestionuj cały system, w którym się ona mieści. Nie szukaj tylko lepszych warunków. Zapytaj siebie, czy to, co robisz, jest naprawdę twoje. Czy przyszło ci kiedyś do głowy, że to, co nazywamy profesjonalizmem, bardzo przypomina uległość? Nietzsche wyraźnie rozróżniał to, co nazwał moralnością panów i moralnością niewolników. Pierwsza ceni siłę, władzę, niezależność. To domena twórców, tych, którzy wytyczają własną drogę i budują własne wartości. Moralność niewolnika natomiast rodzi się z resentymentu. Pojawia się, gdy bezsilni muszą uzasadnić swoją sytuację. Chwali uległość, łagodność, posłuszeństwo. Nie dlatego, że są to autentyczne cnoty, ale dlatego, że są to jedyne narzędzia uciskanych. Zastosuj to do swojej pracy. Ile razy słyszałeś? Bądź współpracujący, nie kwestionuj, pracuj ciężko, trzymaj się swojego miejsca i czekaj na swoją kolej. Te rady to nie tylko zalecenia zawodowe, to oczekiwania moralne. A większość z nas je realizuje, nie dlatego, że są związane z naszą naturą, ale dlatego, że przynoszą nagrody.
Posłuszni otrzymują pochwały, milczący awansują, wyczerpani zyskują szacunek. Ze smartfonem w ręku jesteś zawsze dostępny i nie jest to przypadek. To przejaw moralności niewolnika. W dzisiejszym świecie pracy często cnotę mierzy się zdolnością do adaptacji i przestrzegania zasad. Nagradzani są ci, którzy zostają do późna bez narzekania, którzy nie kwestionują systemu, którzy tłumią własne impulsy w imię misji firmy. Nazywamy to wszystko profesjonalizmem. Nietzsche jednak być może postrzegałby takie zachowanie jako samozaprzeczenie. Kiedy zaczynasz być oceniany przez posłuszeństwo, przez głębokość, z jaką połykasz własne potrzeby, to nie jest oznaka siły, to jest uległość, choć jest to dominująca norma. Nietzsche widział w poczuciu winy jedno z najpotężniejszych narzędzi moralności niewolnika. Instrument używany do tłumienia instynktu, ambicji i samopochwały. W końcu, kto czuje się winny, chcąc więcej, jest nieskończenie łatwiejszy do kontrolowania. Pomyśl przez chwilę, ile razy czułeś się źle, ustanawiając granice w pracy. Rezultatem tego procesu jest zinternalizowanie represji. Zaczynasz się kontrolować, przepraszasz za próbę obrony własnych granic, wahasz się prosząc o to, czego naprawdę pragniesz, kurcząc się, ponieważ wyrażanie swojej intensywności wydaje się arogancją lub egoizmem. Z czasem osobiste wartości zacierają się. Nie działasz już z przekonania, ale ze strachu przed osądem. W ten sposób biura i firmy zapełniają się utalentowanymi, ale wyczerpanymi ludźmi, niezdolnymi do uzyskania dostępu do własnej siły, a nawet do zrozumienia celu tego, co tam robią. Nietzsche nie postrzegał tego jako obowiązkowego przeznaczenia, ale jako realne zagrożenie, ponieważ porzucając pragnienie budowania własnych wartości, ktoś inny zrobi to za ciebie. W kontekście pracy prawie zawsze oznacza to dostosowanie się do tego, co ceni firma. A co jest najbardziej cenione? Konformizm. Nie oryginalność, nie odwaga, nie autentyczność. Czym byłoby więc działanie zgodnie z moralnością panów w tym kontekście? Oznaczałoby to pracę w sposób celowy, działanie zgodnie z własnymi wartościami, a nie tylko z tym, co przynosi zewnętrzne uznanie. Byłoby to mówienie nie, bez poczucia winy, tworzenie zamiast po prostu przestrzegania zasad, decydowanie samemu o tym, co naprawdę ma znaczenie. Czy kiedykolwiek czułeś, choćby przez chwilę, że czujesz się bardziej żywy tworząc coś własnego, niż spędzając godziny, tylko wykonując polecenia? Nietzsche twierdził, że za wszystkimi nawykami, poczuciem winy i zasadami społecznymi istnieje w każdej osobie siła napędowa. Nie jest to przetrwanie ani przyjemność, ale coś jeszcze głębszego. Nazwał to wolą mocy. Nie chodzi o dominację czy kontrolę nad innymi. To, co Nietzsche miał na myśli, to moc transformacji, rozwoju, nadawania znaczenia istnieniu w świecie, który domyślnie nie oferuje żadnego. Zapytaj siebie, czy twoja praca sprzyja tego rodzaju rozwojowi? Czy wyzwala cię do bycia bardziej sobą? Czy wymaga, abyś się pomniejszał? Współczesne środowisko pracy jest obsesyjnie nastawione na kontrolę. Wszystko jest monitorowane, oceniane, dokumentowane. Ale wola mocy nie wiąże się z ideą doskonałości. Chodzi o transformację, o ewolucję. To w swej istocie jest chaotyczne, niewygodne i wymaga ryzyka. Nietzsche podsumował to wyzwanie w znamiennym zdaniu: stań się tym, kim jesteś. Jednakże większość miejsc pracy jest zaprojektowana, aby unikać ryzyka. Nie chcą, żebyś ewoluował, ale jedynie funkcjonował. A jeśli pozostajesz wystarczająco długo w tym systemie, możesz w końcu zapomnieć, że masz wybór. Przyzwyczajasz się, akceptując, że rzeczy po prostu tak są, przestając szukać czegoś więcej. Życiowy impuls woli mocy, to co sprawia, że jesteś sobą, milknie. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co twoja praca robi z twoją duszą, gdy jesteś zbyt rozproszony, aby to zauważyć? Nietzsche uważał tę niewrażliwość wobec możliwości transformacji za najgorszą ze wszystkich tragedii. Nie porażka, ale obojętność wobec własnego potencjału. Postrzegał wolę mocy jako motor samorozwoju. Ten impuls, który przekształca ból w siłę, frustrację w jasność, ograniczenia w ruch. I tu leży wielki dylemat. Większość miejsc pracy nie oczekuje, że będziesz się rozwijał, ale że się dostosujesz. Dlatego zamiast rozwoju otrzymujesz rutynę. Zamiast celu produktywność. Zamiast sensu oceny wyników i puste mierniki. Być może pytanie nie brzmi,
ile czasu pracujesz, ale ile ciebie jest obecne w twojej pracy. Nietzsche zapytałby, czy tworzysz coś, co nosi twój znak, czy tylko przetrwasz od poniedziałku do piątku. Oto różnica. Przetrwanie w pracy to oczekiwanie na nadejście piątku. Tworzenie poprzez nią to znajdowanie sposobów, choćby najmniejszych, na manifestowanie swoich wartości i instynktów. Zastanów się, czy próbujesz uciec od swojego życia, czy znajdujesz sposoby na budowanie go w codzienności. Czasami oznacza to zmianę kariery, czasami rozpoczęcie równoległego projektu, a może narzucenie granic tam, gdzie wcześniej nie istniały. Ponieważ gdy wola mocy jest żywa, nie potrzebuje autoryzacji. Nie czeka na idealny moment. Działa, testuje, buduje. Pyta, co mogę zrobić z tym, co mam teraz? Równowaga między pracą a życiem. Wielu ludzi wierzy, że to znak dojrzałości, zdrowa odpowiedź na nadmiar współczesnego świata. Ale dla Nietzschego problem nie leży w równowadze, ale w separacji. Praca z jednej strony, życie z drugiej, jakby były przeciwnymi siłami. Jedno cię wyczerpuje, drugie uzupełnia. Wystarczy obserwować sposób, w jaki mówimy o równowadze, aby zauważyć coś ponurego. Nie cenimy tego, co robimy, po prostu to znosimy. Nie postrzegamy pracy jako przedłużenia tego, kim jesteśmy, ale jako cele, w której próbujemy uczynić rutynę bardziej znośną za pomocą dodatków komfortowych. Zrób pauzę i zapytaj siebie, czy życie naprawdę zaczyna się dopiero po godzinach pracy? Co odkładasz na później? Prawdziwym problemem nie jest nadmiar zadań. To fakt, że jesteśmy zajęci pustymi czynnościami. Dlatego pytanie nie powinno brzmieć, jak zrównoważyć pracę i życie, ale dlaczego w ogóle istnieje między nimi konflikt? Być może najważniejszą równowagą jest ta między tym, kim jesteś, a tym, kim zgodziłeś się być. Między ogniem, który płonie w tobie, a rolami, które próbują ci narzucić. Nietzsche wzywa: przestań dzielić swoje istnienie na przedziały. Nie postrzegaj pracy jako przeciwieństwa życia. Świadomie przekraczaj te linie, aż praca stanie się częścią twojej ekspresji, a nie ucieczką. W końcu znaczące życie nie buduje się w godzinach po pracy, ale poprzez samą pracę. Albo wcale się nie buduje. Być może nie chodzi o równowagę, ale o dostosowanie. Nie o to, ile godzin pracujesz, ale czy odpowiadają one temu, kim naprawdę jesteś. Spróbuj sobie wyobrazić, gdyby wszystko, co składa się na twoje życie, każda rozmowa, każdy nawyk, każda chwila w pracy, musiało się powtarzać wiecznie, dokładnie w ten sam sposób, bez cięć ani ucieczki. To jest prowokacja wiecznego powrotu niczego. To nie tylko szok, to zaproszenie do przebudzenia. Gdyby to, co przeżywasz dzisiaj, musiało być powtarzane wiecznie, byłby to dar czy tortura. Obserwuj naprawdę, jak wypełniasz swoje dni. Czy zgodziłbyś się przeżywać to wszystko wiecznie? Czy ta myśl wywołałaby w tobie lęk? Nietzsche wierzył, że wielu ludzi prowadzi życie w trybie reaktywnym. Przestrzegają zasad, wypełniają role, poddają się rutynie i pracom, których nie wybrali. Wszystko w nadziei, że kiedyś będzie inaczej. Zawsze istnieje myśl, to tylko na razie. Będzie warto później. Pewnego dnia będę wolny. Ale wieczny powrót niszczy te fantazje. Eliminuje potem. Nie ma ucieczki, ani emerytury, ani nowego początku. Tylko powtórzenie, bez końca. A co, jeśli ten pewien dzień nigdy nie nadejdzie? Nietzsche zadaje pytanie, czy byłoby możliwe powiedzenie tak życiu takim, jakie jest teraz, bez chęci zmiany czegokolwiek? Jeśli myśl o powtarzaniu twojego tygodnia pracy bez końca powoduje dyskomfort, to być może coś wymaga transformacji. I to jest cel tej prowokacji. Nie chodzi o wywołanie paniki, ale o sprowokowanie refleksji. Co musi się zmienić, aby twoje życie było warte przeżycia na nowo i na nowo? Siła tkwi w tym. Nie jest to test doskonałości, ale uczciwości. Chodzi o dostosowanie codziennych działań do twoich wartości, eliminację tego, co nie należy, posuwanie się naprzód, choćby tylko trochę, w kierunku życia, które naprawdę wybrałbyś, by przeżyć je ponownie. Może to oznaczać odejście z wyczerpującej pracy, może to być narzucenie trudnej granicy lub nawet rozpoczęcie czegoś nowego, nawet jeśli na początku wydaje się bezużyteczne, dopóki nie przestanie takim być. Nietzsche nie oferuje komfortu ani łatwych odpowiedzi,
a tym bardziej 5-stopniowego podręcznika, jak wszystko rzucić i być szczęśliwym. Oferuje coś bardziej wymagającego. Lustro, wyzwanie, ostrzeżenie. Dla niego prawdziwym niebezpieczeństwem nigdy nie była porażka, ale nieświadomość. Życie kierowane strachem, nawykiem, obcymi oczekiwaniami, bez pytania dlaczego. Nietzsche spojrzał na nasze czasy i dostrzegł cichą kryzys. Nie tylko pracy, ale znaczenia. Widział ludzi goniących za celami, których nigdy naprawdę nie wybrali, celebrujących odziedziczone wartości, pracujących w zawodach, w które nie wierzą, z czystego strachu przed zatrzymaniem się i zapytaniem, czego naprawdę pragną. Zanim będziesz kontynuować życie w trybie automatycznym, pomyśl, jaka mała zmiana mogłaby przybliżyć Twoją pracę do tego, kim naprawdę jesteś. To była według niego najwyższa tragedia. Nie cierpienie czy walka, ale pusta wygoda, rutyna bez refleksji, normalność, która dla Nietzschego oznaczała kapitulację. Nietzsche nie oferuje gotowych odpowiedzi, bo one nie istnieją. To, co przynosi, to właściwe pytania, te, które przecinają hałas codzienności. Czy stajesz się tym, kim urodziłeś się, by być? Czy tylko przetrwasz kolejny tydzień? Żyjesz w harmonii ze swoimi instynktami, czy grzebiesz je pod zadaniami i wymaganiami? Wybierasz swoją ścieżkę, czy po prostu przemierzasz to, co zostało ci dane? Większość ludzi nigdy nie zada sobie tych pytań. Będą kontynuować cykl, grając bezpiecznie. Ale jeśli jest w tobie część wciąż przebudzona, niespokojna, która chce czegoś bardziej rzeczywistego, zwróć na nią uwagę. Stąd wszystko się zaczyna. Nie od impulsywnej decyzji, by wszystko rzucić jutro, ani od dramatycznej transformacji, ale od cichej odmowy kontynuowania życia na autopilocie. To prawdziwe dziedzictwo Nietzschego. Nie komfort, ale wewnętrzny ogień. Nie gotowe odpowiedzi, ale wolność do kwestionowania. Jeśli słysząc to poczułeś dyskomfort, ciche rozpoznanie, odrobinę niewygody, nie ignoruj tego. Ten niepokój to wgląd, to część ciebie, która wciąż żyje, którą Nietzsche chciał obudzić. Ta, która wciąż pyta, opiera się, pragnie czegoś prawdziwego. W końcu nie chodzi tylko o filozofię, ale o twoje życie. Jak spędzasz swoje dni, co tolerujesz, co odkładasz na później i czy naprawdę żyjesz zgodnie z tym, kim jesteś. Jeśli to wszystko poruszyło cię, choćby tylko trochę, nie uciekaj od tego uczucia. Zastanów się nad tym, co robisz z nawyku, czego unikasz ze strachu, co w tobie jest wyciszane w imię produktywności. Zadaj więc prawdziwe pytanie, jak wyglądałoby życie na twoich własnych warunkach? Nie w sposób nieodpowiedzialny czy egoistyczny, ale w sposób uczciwy, celowy i mocny. Jeśli naprawdę chcesz zbadać tę ścieżkę, zostań tutaj, weź udział w rozmowie, podziel się z kimś, kto również jest po cichu niespokojny. W końcu nie jesteś sam. Cicha rebelia już się dzieje. Ludzie, którzy wybierają znaczenie zamiast zwykłego pośpiechu, głębie zamiast rozproszenia, rzeczywistość zamiast rutyny. Nietzsche nie pozostawił łatwych odpowiedzi. Zostawił lustro. A jeśli będziesz miał odwagę spojrzeć, być może zobaczysz coś, co zmieni wszystko.